Czy jest sens montować sterownik naścienny, jeśli masz pilota? Klimatyzator to z pozoru bardzo proste urządzenie. Albo grzeje, albo chłodzi. Ale pomimo całego tego zaawansowania technicznego, to nadal człowiek jest potrzebny, aby nim sterować. I tutaj do wyboru mamy albo pilot, albo sterownik naścienny. No, jest też trzecia opcja, ale o tym na koniec. Wojtek opowie o funkcjach pilota, a ja pokażę, czym różni się od niego sterownik. Pilot zdalnego sterowania, czyli coś, co jest dołączone do każdego klimatyzatora. Nie będziemy tutaj omawiać takich podstawowych funkcji jak strzałka góra-dół, aby zmienić temperaturę, mode, aby przestawić schłodzenie na grzanie, czy też fan speed, aby zmienić prędkość wentylatora. Skupimy się na bardziej skomplikowanych funkcjach. Pierwszą taką funkcją jest funkcja sleep. Jest to funkcja, którą, jak sama sugeruje, wykorzystujemy wtedy, kiedy śpimy. Czyli nasz klimatyzator obniża prędkość wentylatora w jednostce wewnętrznej, przez co jest ciszej. Dodatkowo po 8 godzinach sam się wyłączy. Kolejna funkcja to funkcja quiet. Bardzo podobna funkcja, ale tylko z pozoru, ponieważ tutaj nie znajdziemy tego wyłączenia po 8 godzinach i jak się kładziemy spać, lepiej skorzystać z funkcji sleep. Natomiast funkcja quiet po prostu wyciszy nam ten klimatyzator, co również wpływa na to, że jednostka zewnętrzna będzie działać ciszej. I tryb super. Tryb super jest to tryb, w którym nasze urządzenie pójdzie pełną mocą, czy w chłodzeniu, czy to w grzaniu. Niemal w każdym klimatyzatorze Hisense na pilocie znajdziemy taką funkcję jak ruszanie łopatkami lewo, prawo i góra-dół. Nie wszystkie klimatyzatory na rynku to posiadają, a w Hisense to jest, dlatego nie musimy ręcznie przestawiać łopatek, tylko możemy zrobić to z pozycji pilota. Dodatkowo mamy tutaj funkcję Smart. Funkcja Smart, i tutaj trudne stwierdzenie, korzysta z logiki rozmytej. Polega to na tym, że to klimatyzator na podstawie faktycznej temperatury dobiera, czy w tym momencie chłodzić, czy grzać i dobiera również prędkość wentylatora. Funkcja iFeel jest to funkcja, którą charakteryzują się klimatyzatory marki Hisense. Polega ona na tym, że dzięki pilotowi możemy podać, jaka jest rzeczywista temperatura w pomieszczeniu. Klimatyzator pobiera temperaturę z bloku parownika oraz z wywiewu temperatury, dlatego może się on trochę mylić. Czasami zdarza się tak, że jesteśmy w jakimś pomieszczeniu i jest nam cały czas za gorąco, a klimatyzator pokazuje, że osiągnął już żądaną temperaturę. Wtedy, używając tego przycisku i kierując pilota w kierunku jednostki, możemy przekazać, jaka jest temperatura rzeczywiście w miejscu, w którym przebywamy. Dzięki kombinacji klawiszy na pilocie możemy również zmienić informację, która jest na nim wyświetlana. I tutaj zabawna historia. Kiedyś znajomy instalator zadzwonił do nas, że jego żona usiadła na pilocie, albo tak się tłumaczył. I od tej pory pilot cały czas pokazuje 68 stopni. Oczywiście to prosta rzecz, zmienił Celsjusze na Fahrenheity i jeżeli zdarzy Wam się taka sytuacja, to zaraz pokażemy Wam, jak to rozwiązać. Chyba że jesteście zza wielkiej wody i chcecie mieć Fahrenheity, możecie je sobie tutaj ustawić. Aby zmienić to, co się wyświetla na naszym wyświetlaczu z Celsjuszy na Fahrenheity i w drugą stronę, wystarczy, że przyciśniemy przycisk Mode oraz strzałkę w dół. Kolejną ciekawą funkcją ustawianą przy pomocy kombinacji klawiszy jest funkcja 8 stopni. A czym jest ta funkcja 8 stopni? Polega ona na tym, że w momencie, kiedy opuszczamy nasz dom, nasze mieszkanie, pomieszczenie, w którym jest zamontowany klimatyzator, możemy pozostawić go w trybie 8 stopni w grzaniu. W tym momencie nie zamarznie nam woda w grzejnikach i generalnie temperatura nie spadnie poniżej 8 stopni. Aby ją uruchomić, wystarczy wejść w tryb grzania, a następnie kliknąć swing góra-dół i przycisk w górę. Jak widzicie, pilot to nie tylko zmienianie temperatury do góry albo do dołu. Dzięki niemu możemy obsłużyć wiele innych funkcji. Jeszcze jedną ciekawą jest funkcja samoczyszczenia. W momencie, kiedy klimatyzator jest w trybie czuwania i jest na pilocie ustawione chłodzenie lub osuszanie, przez przytrzymanie przez 5 sekund przycisku Quiet możemy właśnie tę funkcję uruchomić. Jak widzicie, dzięki Wojtkowi dowiedzieliśmy się, że pilot zdalnego sterowania ma znacznie więcej funkcji niż tylko zmiana nastawy temperatury oraz nadmuchu. No to po co montować sterownik naścienny? Co prawda nie jest to wymagane, ale dzięki niemu mamy więcej możliwości. Rozpoczynając od tak oczywistych funkcjonalności, jak to, że sterownika naściennego nie da się zgubić, nie trzeba w nim wymieniać baterii oraz nikt na nim nie usiądzie. Kończąc na zaawansowanych ustawieniach i funkcjach serwisowych. Moim zdaniem najciekawsze z nich to kompensacja, czyli wyrównanie przekłamania klimatyzatora, jeżeli chodzi o temperaturę rzeczywistą. Harmonogram tygodniowy, czyli jak sama nazwa wskazuje, możemy ustawić godziny włączenia oraz wyłączenia klimatyzacji na każdy dzień tygodnia. Dzięki sterownikowi widzimy również kody błędów na bieżąco. Nie musimy ich specjalnie wywoływać. Sterownik może nam służyć jako główny odczyt temperatury dla klimatyzatora. Wysokość montażowa. To ustawienie sprawdzi się szczególnie przy montażu klimatyzacji kasetonowej, która jest na znacznej wysokości. Spręż.
to ustawienie, które występuje tylko w klimatyzacji kanałowej. Tutaj ciekawostka. Klimatyzacja kanałowa to jedyne urządzenie, które nie jest w stanie działać bez sterownika ściennego. No dobra, to teraz czas na trzecią obiecaną opcję, czyli sterowanie naszym klimatyzatorem przy pomocy aplikacji Wi-Fi. Jasne, Wojtek, zgadzam się z Tobą, ale o tym masz osobny odcinek.